Siemanko, jeśli poszukujesz auta, takiego dość rozsądnego, ale dynamicznego, do 5 dyszek załóżmy, to świetnie w twoje kryteria wpisywałby się jakiś hot hatch. Jednak, jeśli byłaby taka sytuacja, że w hot hatchu, czy też po prostu usportowionym hatchbacku byś się nie mieścił, wtedy wjeżdża on, cały na biało. Ford Focus trzeciej generacji w wersji SC, Tournier, czyli taki fordowski Avant, czy też wariant kombi. Hot hatch, proszę Państwa, z plecaczkiem. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy rom raceboxem, myślę, chociaż jest chłodno, ale postaramy się, oraz skoczymy na próbę autostradową. Auto zostało mi udostępnione przez Auto Comfort spod Szczecina z Morzyczyna. Jest to dealer samochodów używanych. Link do Auto Comfort oraz do ogłoszenia z tym samochodem znajdziecie w opisie filmu. Taka foczka za niecałe 5 dyszek. Rocznik 2014, powiem Wam, dobrze wyposażona. Nawet mamy tutaj ogrzewanie postojowe, skóry pełne. Patrzcie, tu to jakie foteliska. A to przecież rozsądne, rodzinne, kompaktowe kombi takie. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to przede wszystkim jest to jeszcze przedlift, ale 14 rok, no to już taka końcówka przedlifta. Chyba najbardziej to można poznać po reflektorach. Ale dzisiaj zimno, morda mi tutaj ścierpła aż. Reflektory ksenonowe, ale tutaj też są LEDy do jazdy dziennej. Grill troszeczkę taki astoniarski, że tak bym to ujął. Emblematy ST wszędzie. Proszę, jakie plastry miodu, sport, motorsport hashtag. No i jako iż jest to wersja ST, to oczywiście mamy tutaj oryginalnie, fabrycznie pakiet ST w takiej wersji. Zderzaki, progi, oczywiście zmodyfikowane, obniżone zawieszenie. Progi wyglądają naprawdę korzystnie. Fajnie ten samochód wygląda, zobaczcie na te przetłoczenia tutaj, takie poszerzenie, jakby, no nie, ładnie te w ogóle MK3 Focusy ładnie wyglądają, chyba to są najładniejsza generacja Focusa. No i dupka, właściwie dupsko, no. Nie, no bo mamy tutaj kawał tyłu przecież. Zobaczcie na ten zderzak. To oryginalnie dwie prawdziwe końcówki. Znaczy chwileczkę, dwie końcówki, ale połączone w jedną. Jakieś czarne elementy, niby takie wyloty powietrza, a tutaj są też światła odblaskowe. Tutaj widzę normalne, chyba są żaróweczki, nie ma LEDów, tak mi się zdaje. Chociaż kurczę, tak teraz patrzę, cholera wie, możecie mnie uzupełnić w komentarzu. Biały lakier i dla kontrastu wszędzie czarne wstawki, czy to szyby, listwy, no i felgi przede wszystkim. Felgi w ogóle w tym samochodzie są chyba taką wisienką na torcie, świetnie tutaj się odnajdują. Jest to wzór taki jakby, a la Wossenowski? Taki Wossen jakby, nie wiem. 19 cali, rozmiar opon 225/35 z przodu, z tyłu pewnie będzie taki sam. Indeks prędkości opon 300 km/h, to lubimy. Wlot jest generalnie prawdziwy, tutaj po bokach są fejki, tu prawdziwy. Ale no ludzie, kto by się tym przejmował? Proszę bardzo, 2 kluczyki, w tym jeszcze jeden, tutaj mamy taki pilocik od Webasto właśnie, Webasto, tu jest logo. Proszę bardzo, możemy sobie włączyć, zaprogramować. Ja mówiłem, rodzinny, praktyczny i dynamiczny hatchback z plecaczkiem. Piesek, proszę bardzo, jakiś przyszedł. Piesek tutaj grubo Focusa musi obczaić, proszę bardzo. Niemiecki piesek. No i co? Jeśli chodzi o bagażnik, przejdziemy sobie do bagażnika, zobaczymy jaki jest duży. Jest tutaj pojemny. Ale ten tył, powiem Wam, dobrze on tutaj wygląda, bardzo, bardzo rasowo. 490 litrów pojemności. Tutaj licząc, do tego. Tutaj pod spodem subwoofer, szybko Wam pokazuję. Tutaj zaraz piesek, przychodzi znowu piesek i zaraz będzie chciał wejść. Piesku, nie zabiorę Cię na wycieczkę żadną. Piesek się cieszy mega, Focus mu się mega spodobał, widzę. Piesek, ja myślałem z krzaków, że tutaj mały niedźwiadek wychodzi, ale spokojnie, Petrolhead Animal Friendly. No i dobra, dźwięk otwierania i zamykania drzwi. No, tutaj jest twardo. Tutaj na szczęście na łokieć jest miękko, tutaj twardo. Ale generalnie nie wydaje to z siebie żadnych dźwięków, po prostu twardy taki bardziej boczek drzewa. Najważniejsza część tutaj na łokieć jest miękka. Z tyłu, czy tutaj będę się wciskał z tyłu? No spróbuję. Ale tutaj ciemno jest, no. Na głowę mam tutaj miejsce, ale na nogi to już będzie raczej ciężko, jeśli tak dwumetrowiec za dwumetrowcem siądzie, chyba żebym tak może do przodu troszkę się a la Subaru Impreza pozycję za kierownicą zajął. I dobra, przechodzimy do przodu, bo ta prezentacja nie wiadomo ile nie trwała. Aha, i nie dość, że mamy tutaj system bezkluczykowy,
Proszę. O, tutaj nawet ledziki są w lusterkach, widziałem. Jeszcze zobaczcie, mamy tutaj blind spot, assist, tutaj ST normalnie. Panie drogi, ale foka. Tutaj miękko już, tutaj miękko. No i tutaj dół twardy, tutaj twardo, ale ta część ta to jest z przodu właśnie miękka, no to już lepiej niż z tyłu. Tylko wyłączę światło, na postojówkę go zostawiłem. Wchodzimy do środka, mijamy taką aluminiową, podświetloną listwę z emblematem ST i takimi strzałeczkami. Pełno tutaj takich sportowych, fajnych akcentów, proszę. Fotele Recaro, kanapa z tyłu zresztą też Recaro, tutaj emblemacik ST wyszyty. Te fotele świetnie wyglądają, ale też świetnie w nich się siedzi. Są nawet wygodne, ale jak one nas tutaj super po prostu trzymają. Są też elektrycznie sterowane, wejdziemy, odpalamy może od razu na wstępie. O kurczę, co to za przeboje tu Petrolhead. I widok z perspektywy kierowcy. Może bardzo. Widoczność nawet spoko. Mamy tutaj przecież czujniki parkowania. Mamy też kamerę cofania. Wyświetlacz tutaj nie jest taki zbyt duży, ale funkcjonalny. No tutaj te słupki są po prostu bardzo takie poziome i ta część tak potrafiłaby nam kogoś zasłonić. No trzeba uważać. Deska rozdzielcza. Tutaj miękka. W zasadzie jest tak cała miękka. Dopiero tunel środkowy jest twardy. Ale zobaczcie, tutaj takie wskaźniki, jako iż to jest wersja ST, no mega, no to jest rasowość. Liczniki tradycyjne, proste, analogowe. Prędkościomierz wyskalowano do 280 km na godzinę i chyba nawet nie ma tutaj kagańca. No i tutaj wyświetlacz z komputerem pokładowym. O, tutaj jeszcze mamy takie całe jakieś ustawienia, asystenci. Jest takie podświetlenie nastrojowe też. Asysta kierowania. Jest wszystko spoko, bardzo łatwo się to obsługuje, wręcz bezczelnie łatwo, no bo proszę bardzo, kierownica, przejdziemy na kierownicę tym czymś. Tutaj proszę, też multifunkcja. Kierownica nie ma podcięcia, ale dość rasowo tutaj wygląda, ze względu na dwa rodzaje przeszyć, tutaj gładko, tutaj perforowana skórka. Tutaj kolejne przyciski od tempomatu. Emblemat ST. Jak do komputera taka kierowniczka mi się ona wydaje. Jak do komputera. Fajnie leży w dłoń. Taka jest kierownica. I system multimedialny. Radio albo system multimedialny Sony. Podejrzewam, że jest to jakiś sync, coś tam się nazywa. Generalnie jest to dość wszystko proste w obsłudze. Przepraszam. O, proszę bardzo. Tu głośność, no to intuicyjnie w zasadzie wszystko jest. Sound, map, no to trzeba byłoby kartę SD sobie z mapami po prostu tutaj włożyć. Pełno mamy tutaj przycisków, ale myślę, że spokojnie do tego się przyzwyczaimy i będzie nam się z tego fajnie korzystało, prosto. Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, też tutaj bez żadnych jakichś takich udziwnień. Gałęcjusz, skrzynia, jak tutaj w ogóle chodzi fajnie. Nawet skok jest taki krótki, ręczny, normalny, można zawijać na rękawie i podgrzewane fotele, uchwyty na kubki, podłokietnik. Tutaj schowek pod spodem, tutaj jeszcze USB wejście, jeszcze tutaj, proszę bardzo, jakaś książeczka i tak dalej. Tutaj dalej jest miękko wykończony schowek, no to jest twarde. No i dobra, co? Fajnie tutaj się człowiek czuje, powiem wam. Szczególnie, gdy sobie odpalimy tutaj oświetlenie. Świetnie to wszystko w nocy wygląda, jak jest podświetlone. Tak, wiecie, widać, że nie jest to samochód z 2024 roku, bo po prostu nie ma tutaj jednego wielkiego tableta. Ale też z drugiej strony nie widać, żeby byłby to 2005 na przykład rok. Jest tak w sam raz, jak do swoich czasów, tak wnętrze. Trochę jak taka, nie wiem, jakby... Dobra, zgasimy, coś wymyślę tutaj, do czego to porównać. Jakby na przykład do konsoli do gier dało się w Mediamarkcie, czy tam innym jakimś Media Expercie kupić wnętrze po prostu do grania w samochodówki, no to byłoby właśnie takie w sam raz. A to chyba dobrze, jeśli mamy do czynienia z autem, które ma nas troszeczkę jakby ponieść, no. Które ma mieć po prostu charakter i być jakieś. No to w przypadku takiego Focusa jak najbardziej tak jest. Pod maską 2.0 EcoBoost. Bardzo dobry silnik jest w tym Focusie. 250 koni mechanicznych, 360 Nm. Maszyna waży jakoś 1460 kg. Także powinna się fajnie odpychać. No zobaczymy dzisiaj na próbie autostradowej. Ale wypicowany w ogóle ten egzemplarz. Ładnie utrzymany jest strasznie. Emblemacik ST. No widzę, też mamy chyba wkładeczkę Cayena. Przyspieszenie od 0 do setki. Deklaracja producenta 6,5 sekundy, ale wiadomo, zależne to jest od opon, od nawierzchni, od nagrzania opon, od nagrzania asfaltu, od zawilgocenia, bla 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 i tak dalej.
Jeszcze jeśli mowa o czasach. Jeśli dumamy nad Focusem ST Kombi, takim jak ten, no to też warto tutaj byłoby sprawdzić, jakie on czasy na torze osiąga. Ja to sprawdziłem. No i powiem wam, bardzo korzystnie. No ale Fordy generalnie słyną z tego, że prowadzą się bardzo fajnie. Nawet taki normalny Focusik będzie prowadził się fajnie. Wiecie co, na niektórych torach był testowany taki Focus w kombi. Przykładowo, no nie wiem, Renault Megane RS trójeczka, no to jest naprawdę taki torowy rzezimieszek. To ten wóz, bodajże na torze Hockenheim, chyba jest tylko o sekundę wolniejszy. To jest naprawdę spoko. No i w porównaniu do Golfa GTI, no to z 7 Performance, no to mam mniej więcej taki podobny czas. No i prędkość maksymalna. Oj, też tutaj nad tym tematem dumałem całą noc przed kręceniem. Czy jest tutaj kagańczyk? Bo według deklaracji producenta wynosi ona 248 km na godzinę. Więc szczerze mówiąc, brzmi to trochę tak, jakby ogranicznika tutaj nie było. No nic, zrobimy sobie soundcheck, ja się przenoszę na autostradę, postaram się to zweryfikować. No dobra, to jesteśmy na miejscu. Maszyna nawet furczy i burczy. Co ciekawe, jest tutaj wzmocnienie dźwięku z głośników, ale wiem o tym, bo po prostu o tym przeczytałem, a tak w ogóle jakoś to się nie rzuca w uszy. Nie rzucać to się może w oczy, ale w uszy? Na pochwałę zasługuje zużycie paliwa, jeśli będziemy jechać sobie bardzo spokojnie. Niemieckie wioski i krajówki, jak tutaj jechałem, 6 litrów zużycie paliwa, ale wiadomo, w mieście to raczej powyżej dyszki. Jak będziemy jeździć tak sobie na trasach, no to między 7 a 8,5 gdzieś litra, coś takiego myślę, 9. Jakoś tak powinno być. No dobra, skasuję tutaj zużycie paliwa. Chwilkę to trwa. Ok. Jeśli chodzi o pomiar od 0 do setki, no to tu dzisiaj nie mogłem trakcji złapać, no ale jest 2 stopnie na plusie zaledwie. Więc i tak spoko czas, jak 6,5 wpisane, a ja 6,8 bez jakiegoś rozgrzewania opon. I z problemami z trakcją osiągnąłem. Spoko. No tak to jest z przednim napędem. No i dobra. Co? Będziemy sobie jechać z trójeczki, pomiar 100-200. DSG w łapie. No i nie. I tutaj sobie nie zmierzymy póki co, ponieważ BMA tutaj strasznie powoli wyprzedza. Miejmy nadzieję, że to nie będzie mistrz lewego pasa, ale wyjechaliśmy akurat, no. No dobra, pan zjechał. Ciężkie to było wyprzedzanie. Pani, przepraszam. Dobra, tutaj zmierzymy sobie tak prędkość maksymalną. Tak orientacyjnie. Dzisiaj chyba raczej nie wieje. Teraz jak się przygotowywałem, zwracałem uwagę właśnie na to. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. No, 248 wpisane. Dobra. Ja jeszcze mógłbym docisnąć, ale poczekam na odcinek specjalny. Czekam na odcinek specjalny. 250 według licznika już było. 244 według GPS-u. Więc ok. Średnie zużycie paliwa około 18 litrów. No i dobra. Ja tutaj deptam. Oho. No i tu chyba będzie prędkość maksymalna już osiągnięta. Elementarzowo, na odcinku specjalnym i to z 6 biegu sobie lecę. Ale chyba na 5 też by się tutaj dało VMAX osiągnąć. Coś czuję, że ta 5 jest dość długa. No, jest równo w miarę, a ciągle przyspieszamy. Teraz łuk.
256 km na godzinę według GPS-u. Panie, tutaj było oczywiście 1% z górki, ale pojechaliśmy ponad prędkość deklarowaną znacznie. 36 sekund z górki było 200-250, ale te 100-200 jeszcze by się przydało zmierzyć. No dzisiaj jest bezwiecznie, także spoko. Teraz to powiem wam, prędkości obrotowe sobie możemy zbadać. No, trochę za szybko jadę. 140 km na godzinę, no to tak 3192, 120, 2712 i stówka 2222. Ale tutaj sobie włączyłem trzymanie w pasie ruchu, proszę bardzo. Elegancko tutaj nas koryguje. Fajnie, że to można sobie szybko przestawić, że off, tylko ostrzeżenie, że nam będzie tutaj na przykład wibrowała kierownica, albo przycisnąć jeszcze jeden raz ostrzeżenie plus pomoc. Dobra, zjeżdżamy, tam dalej jakieś prace są przeprowadzane na drodze. Soundcheck sobie zrobimy. Ale ogólnie ta maszyna mieli 1, 2, nawet jakby było mokro, 3. Spalanie spadło do 20 litrów. O, blow-offik jak słychać, fajnie. Fokusik, fajny samochód. No i soundcheck. Aż tak nie ryczy on nam, ale wiecie, fabryczny tutaj jest wydech. Tego podbicia z głośników to, tak, nie wiem. No niby coś tam jest, ale to jak dopiero przeczytałem, to się dowiedziałem, że tutaj coś takiego jest, ale tak, bardzo naturalne to wszystko. Sztywność zawieszenia, myślę, że taka umiarkowana na daily w sam raz. Ale kurczę, jak ten skubaniec tak wesoło się prowadzi, ja coś czuję, że jakbym tutaj tak, no, rozpędzę się i zahamuję, to od razu ten tył nawet można w nadsterowność wprowadzić auto całe. Kurczę, nie wiem, czy tutaj 100-200 da radę zmierzyć. Trochę jest ruch. No ale dobra, spróbujemy. Myślę, że tam powinno się towarzystwo rozproszeć. -16,3 sekundy? Minus 0,5% z górki, ale 16,3 sekundy? Przecież bardzo ładny wynik. Zaskakuje. O kurcze! Oho! Dobra. Ja tutaj hamuję, bo wyprzedzanie, bo trochę ruch. Trzeba tutaj z pokorą podchodzić do prób autostradowych. Niemiecka autostrada bez ograniczeń, ale gdy jest ruch, gdy nie ma warunków, to wiadomo, nie ciśniemy. Chociaż na Facebooku, w komentarzach widziałem pod rolkami wielu kasztaniarzy. Tego niestety nie ogarnia. Dobra, myślę, że nie ma potrzeby, by już fokusinkę tutaj cisnąć. 21 litrów zużycie paliwa, 16,3, 100-200, 256 km na godzinę według GPS-u. Piękna próba autostradowa, bardzo fajny samochód dla petrolheadów. Spotkałem się z wieloma opiniami, że MK3 Focusy są naprawdę fajnymi samochodami. Takie auta na daily, ale stworzone dla kierowców. Wszystko to się tutaj sprawdza. Takie ST, jeszcze w kombi, z kuferkiem większym. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa, ten cały pakiet petrolheadowy wam się niesamowicie podobał. Było to coś niesamowitego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.